Kiedyś w odległych światach dwaj potężni aniołowie rozeszli się w swych drogach. Gabriel pozostał wierny swemu panu. Belial postanowił być panem dla siebie samego. Po latach ich drogi znowu się skrzyżowały. Czy to spotkanie będzie miało wpływ na nich samych i na wykonywaną przez nich misję? Szanowni Państwo, przed Wami Gabriel i Belial. Powiedziałbym: witaj, dawny przyjacielu. Ale pewnie nie chcesz, abym się do ciebie tak zwracał. Czy zwróciłeś uwagę na to, że sprawa przyjścia Chrystusa na świat do dzisiaj jest żywa, porusza serca i wywołuje wiele ciepłych emocji? Czy się napijesz? Skosztuj mego trunku, whisky, domowa robota. Podejrzewam, że chętnie byś się napił, ale ludzie patrzą. Czarć się dobra. Szymon mi to zalał. Ja już przeczołgam tego mojego lokaja. Nie uwierzysz, że z powodu piekielnego smogu przeszedłem na zerówki. Cóż, piekło schodzi na psy. No cóż, szanowny panie, przyjacielami to my nigdy nie byliśmy. Powinieneś wiedzieć, że przyjaciel mojego nieprzyjaciela jest moim nieprzyjacielem. Zgodzisz się, że to uczciwe postawienie sprawy. Zatem mówisz, że porusza serca i wzbudza wiele ciepłych emocji. Nie byłbym tego taki pewien. A nawet jeśli, to co z tego? I tak pozostają żałośni i godni pogardy. Przecież te dzieciaki i wielu z tych, którzy to oglądali, nie traktują tego poważnie. To dla nich tylko szopka i raz w roku. Czyżby? Doskonale wiesz, że jest w tym o wiele więcej, niż by się wydawało. Dano im nadzieję. Już nie muszą żyć w ciemności. Mogą uwierzyć i być zbawieni. Powiem ci, człowieku, co o tym myślę. A w ogóle tyś człowiek, czy nie człowiek? Poświęcać syna dla tego ścierwa to był jego najbardziej żałosny pomysł. Bądź łaskaw, że odświeżę ci pamięć. Bo jak widzę, pomijasz fakt, że mieli być koroną jego stworzenia, a już zaraz na samym początku najzwyczajniej zakpili z niego. Nie chcę sobie zanadto schlebiać, ale wybrali mnie. I dodam, że nie musiałem nad nimi długo pracować. Powiem wprost.
Stworzenie człowieka najzwyczajniej wam się nie udało, a przybycie Syna na błękitną planetę było rozpaczliwą próbą ratowania waszego wizerunku. Do dzisiaj nie umiecie się przyznać do swego błędu. Tu nie o dwunogiego chodzi, ale o próżność i obłudę Boga. Nie wiem, czy wiesz, że w naszych kręgach do dzisiaj opowiadane są dowcipy o całej tej łzawej i pozornej miłości do człowieka. A jednak Bóg ukochał człowieka. Wszystkich mieszkańców błękitnej planety. Jego Syn też. Trzeci również. Jak widzę, przestałeś rozumieć, że wielkość Najwyższego polega też na tym, że potrafi kochać to, co małe i słabe. Ci, których nazywasz ścierwem, przyjmuje On jako swoje ukochane dzieci. Trudno ci pojąć, że wzbudzają w nim prawdziwą miłość. Posłuchaj, co ci powiem. Kochanie Boga to kosmiczne brednie. Gdyby rzeczywiście kochał, umiałby docenić moje piękno, moją mądrość i moją wyjątkowość. Nie omieszkam dodać, że przecież takim mnie stworzył. Czyżby przestraszył się wielkości swojego dzieła i zwyczajnie poczuł się zagrożony? Gdyby mnie kochał, pozwoliłby mi postawić mój tron obok Jego. Gdyby rzeczywiście kochał, nie strąciłby mnie z niebios. Tak na marginesie, dziwię ci się, że nadal trzymasz Jego stronę i pozwalasz wodzić się za nos. Nie chciałbyś słyszeć, co myślę o takich naiwnych głupcach i sługusach jak ty. Teraz fikacie koziołki i układacie rymy częstochowskie na temat domniemanej miłości Boga do nędznego człowieka. Ach, ubogi żłobie, mizerna cicha, oj maluśki, maluśki. No i Santa Claus is coming to town. Daj spokój. Czy nie widzisz, że u was to wszystko takie ubogie, mizerne i takie maluśkie? Czy nie widzisz, że tak naprawdę wszyscy czekają na Klausa, a nie na Chrystusa? Mam moją dumę. Na godność piekła. Przestań bredzić o kochaniu Boga. Jak widzę, nadal nie możesz pogodzić się z tym, że już nie stoisz na świętej górze Bożej i nie przechadzasz się pośród ognistych kamieni. To rzeczywiście niewypowiedziana strata. Byłeś wtedy największą miarą mądrości i piękna. Czy rzeczywiście nie chcesz pamiętać, że Bóg nigdy nie przestaje kochać? Kochać, kochać. Daj spokój.
Czy już ci nie powiedziałem, że to łzawa i fałszywa wersja wydarzeń? Okej. Przypuśćmy na chwilę, że to możliwe. Bóg ich kocha. I co z tego? Jakie to ma dla nich znaczenie? Przecież przy byle okazji wątpią w Niego, wątpią w Jego miłość, zdradzają Go, zapierają się Go. Nic sobie nie robią z tego, co dla nich zrobił. Po prostu są obłudni i wstrętni. Toż to miernoty i słabeusze. Czy tego nie widzisz? Widzisz. Oczywiście, że widzisz. Ale wy tylko udajecie, że wam na nich zależy. Otaczacie ich troską. Mamicie obietnicami. Przyklaskujecie dziełom ich rąk. Ale to tylko bezczelne przekupstwa. Wystarczy dotknąć tego, co mają, a od razu jęczą i zupełnie się rozklejają. To mięczaki, pełzające larwy, poczwarki jakieś. Rozdeptać to i splunąć na to. Tak wiele razy miałeś możliwość przekonać się, że ostatnie słowo należy do Najwyższego. Sądzisz, że Bogu można służyć tylko za pieniądze. Wiem, że jesteś o tym przekonany, bo mijanie się z prawdą leży w Twojej naturze. Zatem pragnę zauważyć, że nie wyciągasz wniosków z historii. Czy przypominasz sobie na przykład niejakiego Joba? Joba powiadasz. Nie znam nikogo takiego. Za to znam wszystkich na tej sali. Po starej znajomości zdradzę ci, że ostatnio niektórych z nich zapędziłem w kozi róg. Boki zrywać. Są teraz ogłupiali i zdezorientowani. To tylko kwestia czasu, kiedy pękną i będą w całości moi. Taką oto historię piszemy. Udajesz, że Joba nie znasz. Wiem, że wolałbyś wymazać jego imię ze swojej pamięci. Takich Jobów poznałeś wielu. A Chrystus, którego tu dzisiaj świętują? Czy jeszcze jako niemowlę nie wymknął ci się z rąk? A co z kuszeniem go na pustyni? Obeszłeś się smakiem. A Golgota? Nie chcesz pamiętać, że to asty wznosiliście przedwcześnie. Myślałeś, że krzyż będzie waszym ostatecznym zwycięstwem, a okazało się, że wytrącił ci wam oręż i odebrał prawo do ziemian. Ci, których nazywasz miernotą i ścierwem, okazują się tytanami i bohaterami. Przeżynałeś ich piłą, zabijałeś mieczem, ich domy obracałeś w gruzy, rzucałeś lwom na pożarcie. Ale nawet nie o ich śmierć ci chodziło.
Chciałeś usłyszeć od nich tylko 3 słowa. Boga nie ma. Ale nie usłyszałeś. Bo doskonale wiesz, że ci, którzy poznali Chrystusa i położyli w Nim swą nadzieję, trwają na wieki. Odkupieni zawsze okazują się ostatecznie zwycięzcami. Owszem, wiem, że niektórzy na tej sali przechodzą przez ciemną dolinę. Jednak On ma moc ich zachować. Jak widzę, bez przerwy nie dociera do Ciebie, że bez względu na to, co byś im nie zrobił, On wykorzystuje to ku ich dobru. I uważasz się za nieprześcignionego stratega, ale Twoja pycha Cię zaślepia. Nawet dzieci potrafią pokrzyżować Twoje plany. Szanowny Panie, jeśli sądzisz, że swą bezczelnością wyprowadzisz mnie z równowagi, to się grubo mylisz. Masz szczęście, że rozmawiasz z dżentelmenem. Udajesz chojraka, a tak naprawdę stuliłeś skrzydła. Jesteś nikim. To ze mną się wszyscy liczą i zawsze na moje wychodzi. Przyjmij to w końcu do wiadomości i lepiej uważniej dobieraj swoje słowa. Prawda, na którą jesteś zamknięty, jest taka, że rozwiązaniem ich upadków jest sprawiedliwość Chrystusa. Za każdym razem, kiedy wzywają Jego imienia, podnoszą się i stają się silniejsi. Gardzisz nimi, ale trudno Ci to przyjąć, że to dzielni wojownicy. Masz nadzieję im wmówić, że są nikim, ale ignorujesz fakt, że w każdym z nich jest ktoś o wiele większy niż Ty. Są przyjęci przez Najwyższego, są Jego domownikami i spadkobiercami Chrystusa. Wystarczy, że wezwą Jego imienia, a podajecie tyły. Gdybyś tylko potrafił wejrzeć w głąb ich duszy, poznałbyś, że kochają swojego Pana. A czy wiesz, że imię każdego z nich jest zapisane w księgach niebieskich? A czy wiesz, że nikt i nic nie wyrwie ich z Jego ręki? A czy wiesz, że ostatecznie będą wiecznie panować z Chrystusem? No i wreszcie, czy wiesz, że Ciebie wtedy już nie będzie? Dość. Od tak wysokiego rangą wojownika oczekiwałem większego taktu i szacunku. Jednak najwyraźniej się pomyliłem. Nie nauczono Cię dobrych manier.
Powtarzasz za swym zleceniodawcą jak papuga. Nie stać cię na własną opinię i na odrobinę niezależności. Poza tym to wszystko brednie i kłamstwa. Wasza propaganda przestała już działać i nikt was nie słucha. Rozumiesz to? Czy nie widzisz, że wszystko zmierza w moją ciemność? Żyjecie mrzonkami. Ten wasz cały kościół to domek z kart, a wasi podopieczni to baniki mydlane. Ale szkoda strzępić języka. Rozmowa z tobą jest bezprzedmiotowa. Jeśli tak bardzo chcesz zostać ze swoim Bogiem, twój wybór. Jeśli tak bardzo chcesz trzymać stronę tych żałosnych ludzi, twoja wola. Tylko pamiętaj, że twój Bóg jest przyjacielem słabeuszy. Sam to przyznałeś. Jeśli dla tych miernot nie zawahał się ofiarować swego jedynego syna, to lepiej uważaj, bo stać go na wszystko. Przemyśl to. Nie potrafisz popatrzeć im prosto w oczy. Cóż, zatem żegnaj. Wzywają mnie obowiązki. Muszę stwierdzić, że miałem wątpliwą przyjemność znowu cię spotkać. Możesz pozdrowić ode mnie kogo tylko chcesz. A swemu chlebodawcy powiedz, żeby nie liczył na mój powrót. A tak między nami, nie wierz we wszystko, co o mnie mówią. Tak naprawdę jesteś w moim sercu. Jeśli byś zmienił zdanie, wiesz, gdzie mnie szukać. Zależy mi też bardzo na twoich podopiecznych. Mam nadzieję, że bardziej wolicie moją lewą stronę. Drogie dzieci, mam do was kilka pytań. Kto w tym przedstawieniu był dobry, a kto zły? Gabriel czy Belial? Kto mi odpowie? Gabriel. Czy wszyscy się z tym zgadzacie? Zatem zły był Belial. Mam bardzo trudne pytanie, ale może ktoś będzie umiał na nie odpowiedzieć. Na czym polegało zło Beliala? Dlaczego on był zły? Czy ktoś może mi odpowiedzieć na to pytanie? Bo był pyszny. To jest dobra odpowiedź. Dlaczego jeszcze?
Nie kochał ludzi. To bardzo dobra odpowiedź. Dlaczego jeszcze? Był zazdrosny. Tak. Dlaczego jeszcze? Bo przestał kochać Boga. Nie był posłuszny. Bo pił whisky? Bo palił? Bo wygląda tak brzydko? Nie patrzmy na to, co na zewnątrz. Bóg zawsze patrzy na serce. Można brzydko wyglądać. Można nie umieć mówić, dobrze mówić. Bóg zawsze patrzy na serce. Zło Beliala polegało na tym, że przestał kochać Boga. Ale nawet nie to było największym jego złem. Największym jego złem było to, że nie chciał do Niego wrócić. Możesz popełnić wiele błędów. Możesz znaleźć się w ciemności. Może być tak, że wszyscy mówią o tobie, że jesteś złym człowiekiem, że z ciebie już nic nie będzie. Ale jeśli zechcesz wrócić do Boga, Bóg cię przyjmie i zmieni twoje życie. Dzieci, kogo chcemy słuchać? Kogo chcecie słuchać? Gabriela czy Beliala? Imiona są bardzo podobne i też trudne, bo takie niepolskie, no bo to takie dziwne. Belial, Gabriel, no czas Gabriela. A dlaczego chcemy bardziej Gabriela słuchać? Kim on był? Kim? Aniołem był. Bardzo dobra odpowiedź. I komu służył? Bogu. Pan Bóg nas kocha i posyła swoich aniołów, by nam pomagali. I dobrze jest słuchać Pana Boga i też wszystkich tych, którzy dobrze nam radzą. Takimi aniołami są mama i tata, w cudzysłowie, ale też pragną naszego dobra i kochają nas. Prawie tak samo mocno jak Pan Bóg. Więc dobrze jest ich słuchać. Kimś trochę mniej dobrym, ale nadal dobrym jest też pastor zboru Betlejem. 10. Więc też warto go słuchać. Szanowni Państwo, Gabriel i Belial. Wesołych świąt.